więc ja już się nastawiałam na totalny szał mitochondriów. No, ale się okazało. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nadszedł w końcu ten dzień, czyli skomentujemy sobie polskie preselekcje. Standardowo, tak jak w każdym filmiku, dziękuję Wam za wszystkie kolejne subskrypcje, komentarze, łapki w górę. Bardzo dziękuję za ten odzew i zainteresowanie i oczywiście zachęcam do tego, żebyście dalej się udzielali, dalej subskrybowali. Jeśli chodzi o wielki finał polskich kwalifikacji, to mamy już wszystkie piosenki. W piątek doszły nam te dwie brakujące. Mamy ich 10 i skomentujemy je dzisiaj wszystkie po kolei. Zaczniemy od tej, która podobała mi się najmniej, a skończymy na tej, którą lubię najbardziej. Tych piosenek nie jest może dużo, ale nie jest też ich mało, więc ja każdą piosenkę na pewno jakoś omówię, ale tam, gdzie nie będę miała potrzeby dodawania zbyt dużo, a wiem, że mam tendencję do tego, żeby lać wodę, to po prostu zatrzymam się na tych kilku zdaniach, żeby już nie nawijać makaronu na uszy. W przypadku Polski mamy powrót do formy preselekcyjnej, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy wybór wewnętrzny. Polska różnie wybiera, nieraz jest to właśnie wybór wewnętrzny, nieraz preselekcje. Nie ma tutaj jakiegoś gotowego wzoru na to, które w naszym przypadku się sprawdza lepiej, ponieważ nie ma to jakiegoś większego wpływu na wyniki. Zanim przejdziemy do mięska, czyli do piosenek preselekcyjnych, a właściwie do wege mięska, ponieważ ja mięsa nie jem, to chciałabym jedną rzecz zaznaczyć. Ja nie śledzę tak bardzo mocno polskiego rynku muzycznego. Mieszkam w Polsce, w samym centrum Polski, natomiast jakoś regionalnie ciągnie mnie do innych miejsc w Europie muzycznie, dlatego ja nie jestem na bieżąco z polskimi trendami, z tym, co jest w Polsce popularne, modne. Mówię Wam to nie po to, żeby się flexować, że ja jestem jakaś światowa i ja polskiej muzyki w ogóle nie słucham, bo ona jest taka czy siaka, tylko mówię Wam to po to, ponieważ być może będzie to miało wpływ na moje opinie dzisiaj, może Wam to rozjaśni sytuację, dlaczego pewne rzeczy mi się podobają, a inne nie. Absolutnie nie chcę się tym flexować, uważam, że w słuchaniu polskiej muzyki nie ma niczego złego, tak samo jak w słuchaniu jakiejkolwiek innej muzyki, a że mnie po prostu ciągną inne regiony Europy i świata muzycznie, to jest taka moja osobista preferencja. Z polską muzyką mam niewielką styczność, głównie jakoś przypadkowo, kiedy gdzieś tam radio jest odpalone w jakimś sklepie, czy w telewizji akurat ktoś w domu u mnie coś ogląda. Natomiast no to jest nie za duży kontakt mimo wszystko, bo ja sama z siebie radia raczej nie słucham, telewizji oglądam mało, więc ten kontakt mam dosyć mocno ograniczony. Chciałabym tutaj dodać jedną ważną rzecz, ponieważ wszystkich nas, myślę, że tych, którzy oglądają ten film, zarówno jak i mnie, bardzo emocjonuje temat polskich preselekcji, no bo zakładam, że są tutaj polscy fani Eurowizji i zdaję sobie sprawę z tego, że ten temat mocno rozgrzewa do czerwoności wręcz wielu z nas. Natomiast to, co ja chcę podkreślić i zaznaczyć, to jest to, że ja szanuję wszystkich artystów, niesamowicie podziwiam ich wkład, pracę, poświęcony czas, serce, naprawdę mocno to doceniam, zdaję sobie sprawę z tego, jaki to jest trud, żeby taką piosenkę wydać, napisać, nagrać, stworzyć ją od A do Z, więc absolutnie, jeżeli nawet jakaś piosenka mi się po prostu nie spodoba, gdzieś tam pójdzie z mojej strony jakaś krytyka, to nie jest ona personalnie kierowana w artystów, no to co, chyba przejdziemy sobie już do oceny utworów, nie? Zaczniemy od piosenki, która mi się najmniej podoba, czyli od miejsca 10 i zobaczmy, co ja tutaj mam na tym 10 miejscu. Aha. Kochani, miejsce 10. Jedna z tych piosenek, co do której nie będę miała za dużo do powiedzenia. Ja wspominałam już wcześniej, że nie jestem fanką ballad, natomiast no też nie jest tak, że ja z góry odrzucam każdą balladę, nie daję żadnej szansy i każda jest dla mnie zła.
bo uważam, że są też bardzo dobre ballady, do których ja bardzo często wracam, nie tylko eurowizyjne, aczkolwiek no tutaj ballada Tyńskiego nie urzekła mnie, jest dla mnie bardzo monotonna. Ja słuchałam jej kilka razy, bo przygotowywałam się też do tego filmu i nie pamiętam jej totalnie. Ona nie wywarła na mnie praktycznie żadnego wrażenia niestety, więc nie mam potrzeby tutaj rozwodzić się dłużej nad tą piosenką, bo tutaj powtarzałabym w zasadzie w kółko to samo i zrobiłoby się masło maślane. I przechodzimy do miejsca 9. When my heart's in danger, 'cause I can't hide from myself. Tutaj sytuacja jest podobna co w przypadku utworu Miracle, a mianowicie Can't Hide też jest balladą, która też nie robi na mnie większego wrażenia, nie wywiera na mnie żadnego wpływu. Jak słucham tej piosenki, to mam takie nieodparte wrażenie, że to jest taki utwór, który, nie wiem czy będziecie wiedzieli o co mi chodzi, ale taka jakby muzyka, którą można byłoby podłożyć na przykład w jakimś M jak Miłość, pod jakąś scenę, w której potrzebna jest taka wolniejsza piosenka. Chodzi mi o tego typu utwór. No nie przemawia to do mnie, nie trafia to do mnie, nie jestem tym zachwycona i po prostu no nie lubię tej piosenki, nie mogę tego ukrywać, nie mogę się dotrzeć jakoś z tą piosenką. Ewentualnie jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć, że trochę mi to brzmi jak taka czołówka może do jakiegoś serialu. Fajny jest teledysk, nie wiem jakby dlaczego, bo on jest dosyć prosty, ale fajnie mi się go oglądało, więc tutaj na plus mogę powiedzieć właśnie to, że fajne są te efekty, fajne kolory, ładnie to wszystko zostało zgrane, ale generalnie piosenka nie przemawia do mnie. I kolejny utwór, czyli miejsce 8. No i tutaj mamy powrót, ponieważ mamy Darię, która już w preselekcjach polskich brała udział. W 2022 roku z piosenką Paranoja uczestniczyła właśnie jeszcze wtedy Tu bije serce Europy, TBSE. Przegrała z Krystianem Ochmanem, któremu ja bardzo wtedy kibicowałam. Natomiast też nie uważam, żeby wtedy Paranoja była jakąś złą piosenką. To nie był jakiś utwór może bardzo wysokich lotów, ale on gdzieś tam mnie bujał po prostu. Miał taki swój vibe, takiej fajnej nuty, której można sobie posłuchać od czasu do czasu. Ja tę piosenkę uważam za spoko, ale niestety to sprawiło, że teraz miałam wyższe oczekiwania wobec Darii i jej powrotu. No i uważam, że Paranoja była lepsza niż Let It Burn. Może to jest kwestia tego, że ja chyba osobiście wolę w ogóle Darię w takich szybszych utworach, właśnie takich bardziej energicznych. Nie wiem do końca, czy ballady mi do niej pasują. To jest oczywiście jej wybór i jej przekaz artystyczny, ale moje subiektywne odczucia są takie, że ja chyba właśnie wolę ją w takim wydaniu bardziej energetycznym jednak. Tutaj w tym roku Daria sama nie pisała swojego utworu, ale napisał ją między innymi współautor piosenek eurowizyjnych Loreen, więc oczekiwania były jeszcze wyższe, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że współautorem tej piosenki jest facet, który po prostu napisał 2 zwycięskie piosenki eurowizyjne. Ta jej piosenka daje mi w ogóle troszkę taki vibe, ja nie wiem, no może to jest tylko jakieś takie moje subiektywne odczucie, ale ja czuję taką lekką jakby inspirację klimatem Adele dawnej, coś troszeczkę takiego właśnie jakby czerpało ze Skyfall, no nie wiem, może mi się wydaje, ale takie były jakieś pierwsze moje konotacje w głowie, kiedy ja tego słuchałam. A teraz miejsce 7. To jest ciekawa sytuacja, ponieważ pan Janusz Radek wszedł do tej stawki za Sarah James, która się wycofała w ostatnim momencie. Jest to też powrót po wielu, wielu latach, ponieważ pan Janusz Radek wraca do polskich preselekcji po 21 latach, czyli to już minęło kupę czasu. On wtedy brał udział z piosenką Pocztówka z Avignon, to było w 2004 roku i zajął wtedy 5. miejsce. I jego tegoroczna piosenka ze wszystkich ballad uplasowała się w mojej topce najwyżej
I możecie się zastanawiać dlaczego. Jakoś tutaj do mnie to przemówiło, że pan Janusz Radek jest w tym taki autentyczny. To nie jest też, wydaje mi się, utwór, który jest celowany typowo do takiej grupy odbiorców, w której ja się znajduję, ale mnie jakoś kupuje ta jego autentyczność. Ja nie mówię, że ja tę piosenkę lubię, bo nie jest to typ utworu, której ja słucham. Nie jestem fanką tej piosenki. To nie jest tak, że ja jestem jakoś totalnie nią zachwycona, ale jeżeli mam wybrać najlepszą balladę z tego roku, to chyba jednak przekonuje mnie ta autentyczność i to, że czuję jakby to, że faktycznie na ten utwór poszło bardzo dużo pracy. No i to, że się czuję po prostu, że faktycznie to jest śpiewane i stworzone z serca, że to nie jest jakiś produkt. No i w tej piosence podoba mi się też to zakończenie, sama ta końcówka, no i miejsce 6. Możesz wybrać Słuchajcie, nie mogę tu przeboleć, jak strasznie zmarnowany jest potencjał tej piosenki. Ona się w żaden sposób nie rozwija, nie rozkręca, jest bardzo taka monotonna. I ja bardzo żałuję, bo ja takie klimaty etniczne, słowiańskie w muzyce bardzo lubię, tylko mam wrażenie, że w Polsce jest taki problem powszechny z tego typu utworami, że artyści boją się jakoś mocno je wewnętrznie czy instrumentalnie podbić, nie chcą tam, boją się tam naładować też za dużo tych efektów, żeby nie zostało to odebrane jako przaśne po prostu. A uważam, że między jednym a drugim, między przaśnością i monotonią jest jeszcze tak duża przestrzeń, że można byłoby to naprawdę wykorzystać. I szkoda strasznie, bo widać, że zamysł był super. Chciano tutaj nam przekazać pewną historię. Tekst jest moim zdaniem intrygujący, ale no właśnie zabrakło tej warstwy muzycznej, która się nie rozwija, jest cały czas praktycznie taka sama. Ta piosenka ma bardzo taką regularną budowę, a wydaje mi się, że warto byłoby tutaj zaryzykować, spróbować jakoś to połączyć, może z czymś innym, może trochę podbić, może trochę unowocześnić. Ale chciałabym, żeby przy takich piosenkach w Polsce więcej się eksperymentowało, naprawdę. I koniec końców to może nie jest jakaś najgorsza piosenka, której totalnie nie da się wysłuchać, ale słuchając jej mam cały czas takie wewnętrzne poczucie, że kurczę, to mogło być takie fajne. Tu można było tak dużo jeszcze zrobić i nie zrobiono tego. A jak mieliśmy miejsce 6, to teraz czas na 5. Mówi się, że do 3 razy sztuka. Kuba Szmajkowski wraca po raz 3 do polskich preselekcji. Jego 2 poprzednie piosenki ja naprawdę lubiłam. Najbardziej Lovesick, ale You Do Me też było naprawdę spoko. To nie były jakieś bardzo wymagające piosenki, ale takie, które z pewnością mnie bujały, które ja lubiłam sobie czasem gdzieś tam odpalić po prostu. Zwłaszcza ta pierwsza, czyli Lovesick, najbardziej mi się podobała. Trafiła niestety na taki czas, że nie miała się za bardzo ta piosenka wtedy jak przebić, bo tam była główna walka między właśnie Darią a Krystianem Ochmanem. Boże, za każdym razem jak chcę powiedzieć o Ochmanie, to automatycznie włącza mi się, że to jest Krzysztof Ochman. W każdym razie w tym roku mamy Kubę z piosenką Pray. No i powiem szczerze, że to jest najsłabsza z jego piosenek preselekcyjnych. Takie to jest, powiedziałabym, melfestowe, dosyć generyczne. Ja nie mogę w ogóle sobie tego przypomnieć, tak jak teraz siedzę i o tym myślę, pomimo że słuchałam tego nie raz i nawet nie 2 razy. Nie porwało mnie to specjalnie, wydaje mi się, że to jest coś, co już wszyscy słyszeliśmy wielokrotnie i na Eurowizji i poza nią. Ja wiem, że o jego poprzednich 2 piosenkach można powiedzieć dokładnie to samo, ale no moje subiektywne odczucie jest takie, że ja po prostu przy tamtych piosenkach jakoś się bujałam, było fajnie, przy tej niekoniecznie, ale może mi się jeszcze wkręci. No i zaraz będziemy dochodzić do podium.
Ale zanim podium, no to najpierw jeszcze miejsce czwarte. Kolejny powrót. To będzie słowo tego filmiku chyba, powrót. W każdym razie, no, Dominik Dudek powraca. Był już w polskich preselekcjach z piosenką Be Good i ja pamiętam, że ja tej piosenki wtedy nie mogłam zdzierżyć, bo to jest taki gatunek muzyki. Ja nie wiem, czy to ma jakąś taką swoją specjalną nazwę, ale może na potrzeby tego filmiku opiszę Wam, o co chodzi. Chodzi mi o takie jakieś gitarowe, delikatne, lekkie popowe piosenki, coś troszeczkę jakby czerpiące lekko z muzyki country, z taką nowoczesnością połączone i utwory tego typu są dosyć popularne w takiej muzyce mainstreamowej w ostatnich latach. Natomiast no ja tego nie mogę jakoś kupić. W tym roku w każdym razie mamy piosenkę zupełnie inną. Mamy Hold the Light, czyli piosenkę, którą współtworzyła Teja, ta od Pow. Więc ja już się nastawiałam na totalny szał mitochondriów. No ale się okazało, że moje mitochondria są bardzo spokojne. Nie ma szału, nie ma. Na początku, kiedy ja pierwszy raz posłuchałam tej piosenki, to miałam wrażenie, że ona mi się jeszcze mniej podoba niż Be Good. Ale wczoraj w nocy robiłam sobie puzzle i włączyłam sobie te piosenki z tych polskich preselekcji, tak żeby się jeszcze z nimi bardziej oswoić, żeby jakoś może się przekonać, czy ja na pewno myślę o nich to, co o nich myślę. I słuchałam sobie tego Dominika i stwierdziłam, że kurczę, no to nie jest aż takie bardzo złe. Na pewno to jest lepsze niż Be Good. Nadal to nie jest piosenka, którą ja bym jakoś niesamowicie uwielbiała. Nie jest to nawet piosenka, którą ja bym szczerze mówiąc jakoś bardziej lubiła, ale nie jest to też piosenka, której słuchanie mnie tak niesamowicie bolało. No przynajmniej jak te pazy robiłam, nie? Nie wiem, może to od tej lampy UV, a może naprawdę ta piosenka nie jest taka zła? I teraz miejsce trzecie. Miejsce trzecie. I tutaj będę miała chyba najwięcej do powiedzenia w ogóle ze wszystkich piosenek. Tutaj i chyba przy zwycięskiej mojej piosence. No bo tak, z plusów mamy tutaj zdecydowanie ten temat gwary podlaskiej. Jestem tym totalnie zachwycona, że zostało to tutaj wykorzystane. Podlasie to nie są moje rejony jakieś rodzinne, ale ja zawsze lubię takie smaczki, lubię poznawać coś nowego, lubię dowiadywać się o różnych kulturach i tego typu sprawach, a zwłaszcza, że to jest nasze, polskie, a tak naprawdę wydaje mi się, że większość z nas w ogóle nie wiedziało, że taki dialekt istnieje. Ja też muszę przyznać, że ja osobiście takie klimaty właśnie wschodnie, takie mroczne, takie tajemnicze w muzyce bardzo lubię. Zresztą na przykład kocham w ogóle zespół Go A z Ukrainy. Nie mówię tutaj tylko o ich eurowizyjnej piosence Szum, tylko w ogóle o całej ich dyskografii. Uważam, że są zajebiści. Więc ja tego typu piosenki jak Lusterka w teorii chłonę po prostu. I wiecie co? Za pierwszym razem, kiedy słuchałam tych lusterek, to one mi się wydawały całkiem fajne. Było to dla mnie takie ciekawe, tajemnicze, też właśnie ten dialekt. To jakoś napędzało moje zainteresowanie tym utworem. Ale po jakichś 2 odsłuchach mam wrażenie, że ta piosenka stała się tak niesamowicie monotonna, w niej się nie za dużo dzieje. Jakby poza tym dialektem, który ciągnie mnie gdzieś tam do tej piosenki, to nie ma w niej czegoś takiego, co sprawiłoby, że ja chcę słuchać tego w kółko. Mam wrażenie w ogóle, że ten utwór jest instrumentalnie taki bardzo skromny. Był tutaj fajny potencjał na taki wyjątkowy klimat, taki trochę wschodni, trochę mroczny. Ja to bardzo lubię i mam wrażenie, że tutaj ta skromność tego instrumentalu jakoś mi to zabiła w tej piosence. Przy czym no też uczciwie trzeba przyznać, że to nie są znani artyści, oni nie mają zapewne funduszy, nie mają rozpoznawalności na tyle, żeby te swoje utwory dopracować do takiego stopnia, żeby one były naszpikowane nie wiadomo czym. Więc ja obiektywnie jak najbardziej rozumiem, z czego wynika to, że to jest tak skromna piosenka pod względem instrumentalnym.
I powiem Wam, że jeszcze do momentu, kiedy ja znałam tylko studyjkę, to jeszcze jakoś to szło i potem natrafiłam na ten live, który oni sami dodali do siebie na YouTube i jakoś mam wrażenie, że ten live mi tak niesamowicie nie podszedł. No i mierzi mnie jakoś to, że ten potencjał tutaj był. Ja w ogóle mam taką teorię, ponieważ ja muzyki takiej ze wschodu właśnie z takim vibe'em też prywatnie słucham i mam wrażenie, że może ja się po prostu nasłuchałam tego typu muzyki w takim wydaniu na pełnej kurce i może dlatego mi tutaj też tak doskwiera teraz ta skromność tego instrumentalu. Nie wiem. No ale słuchajcie, przejdźmy sobie teraz do mega zaskoczenia, czyli do miejsca drugiego. I'll listen what they say. Maybe it's a fake. I've heard some rumors and I've heard some rumors. Nie jestem Wam w stanie wyjaśnić, co ten utwór robi u mnie na miejscu drugim. Naprawdę. Jakoś mnie on po prostu przekonał. To nie jest bardzo w moim stylu, bo to jest bardzo takie odtwórcze, bardzo generyczne. Ja nie jestem jakoś fanką wielką tego typu piosenek, a tutaj jakoś mnie to kupiło. To też nie jest tak, że ja tego utworu będę słuchać na zapętleniu non-stop i uwielbiam go, ale naprawdę fajnie i przyjemnie mi się słucha tej melodii. Właśnie myślę, że tutaj chodzi o tę kompozycję i myślę, że ja tutaj nie mam też za dużo więcej do dodania, no bo to byłoby z kolei już masło maślane. No i została nam nasza winerka, witcherka, czyli miejsce pierwsze. They call me God. I'm the love, I'm the life of all that brothers do. Słuchajcie, kocham tę piosenkę, po prostu ją kocham. Ale zanim przejdę typowo już do mojej opinii, no to najpierw wstęp. Justyna Styczkowska na Eurowizji już była w 1995 roku z piosenką Sama. Ja tego utworu Sama do dzisiaj nie mogę jakoś za bardzo przetrawić. Ja nie przepadam za nim, jeśli mam być szczera. W zeszłym roku w preselekcjach takich wewnętrznych Justyna Styczkowska też brała udział z piosenką Witcher Taro Horo. I tu był kolejny przypadek, kiedy jej piosenka jakoś mi bardzo nie siadła. Chociaż ten Witcher może nie był jakiś taki zły, ale nie przekonywał mnie na tyle, żebym ja po prostu rzuciła wszystko i chciała Justynę z Witcherem na Eurowizji w zeszłym roku. I tutaj pomimo, że Gaia jest w bardzo podobnym stylu i nawet zawiera pewne elementy z tego Witchera, o czym zaraz powiem, to mimo wszystko Gaia porwała mnie niesamowicie. Uwielbiam ten utwór, kocham, jest zajebisty. Ja wiem, że to mogą być daleko idące skojarzenia moje, jakieś subiektywne, ale ja czuję tutaj taką nutę takiej muzyki bałkańskiej, takiej orientalnej wręcz. Mamy tutaj bardzo dużo symboliki, zarówno mitologicznej, jak i słowiańskiej. Mamy mnóstwo tych ozdobników i to mnie tak jakoś urzeka w tej piosence. Plus jest tutaj też taki, że w przypadku Justyny na pewno nie musimy bać się o wokal, bo tu ona nas na pewno położy na łopatki. To, czego ja bym się bała, to bardziej staging, bo wiemy, że w przypadku TVP różnie z tym bywa i potrafią naprawdę ten temat skopać. Przy Gai mamy jeszcze utrudnione zadanie, bo jest to piosenka bardzo specyficzna, która będzie potrzebowała stagingu takiego bez przeładowania tych dodatków i elementów, ale jednocześnie też nie może przygasić ten staging tego utworu. Więc trzeba będzie wyśrodkować jakoś i stworzyć coś, co jednocześnie zachowa ten mroczny klimat, te tajemnice tej piosenki, ale nie przeładuje jej tymi efektami, że ona zginie gdzieś na tej scenie. No i strasznie się boję w przypadku TVP, że oni to skopią, no ale nie mam na to wpływu. Ja bym tutaj widziała taki staging, troszeczkę może jak mieli w zeszłym roku Bambi. Oczywiście mi nie chodzi tutaj o to, że Justyna ma mieć teraz jakieś pentagramy na scenie, tylko o tę symbolikę, która tak dobrze ten występ dograła. Tam była taka idealna równowaga między właśnie tą symboliką, między dobrymi ujęciami, dobrymi kadrami, a mrokiem samej tej piosenki. Uważam, że tego typu rozwiązanie mogłoby się tutaj nawet sprawdzić.
Justyna ma też bardzo dużo charyzmy, więc ona na pewno ten utwór udźwignie, tylko no właśnie, żeby ten staging był dopracowany, no miejmy nadzieję, że może naprawdę zdarzy się jakiś cud i Polska raz zrobi to dobrze. Odniosę się też do tego, że ta piosenka ma dwie wersje, bo była wersja podstawowa i teraz parę dni temu ukazał się ten Eurovision Edit, czyli taka wersja zrewampowana już typowo pod Eurowizję i dodano tam parę rzeczy, między innymi angielskie wstawki i kiedy ja usłyszałam, że jest taki zamiar, żeby angielski tam ładować do tej piosenki, to byłam autentycznie załamana, że oni spierniczą tę piosenkę, ale okazało się, że ten angielski naprawdę temu utworowi wcale nie przeszkadza. Wręcz dodali tam jeszcze ten moment tego dance breaku i takie przejście do tego dance breaku i to mi się mega podoba w tym utworze. Uważam, że dodał jeszcze klimatu ten dance break i to przejście właśnie, które tam jest przed tym, tuż przed tym dance breakiem, dodało klimatu tej piosence, takiej tajemniczości, a ten angielski jakoś po prostu neutralnie mi tutaj brzmi. No wiadomo, że gdybym miała siłę sprawczą, że mogłabym jednak zachować to przejście i dance break, a wyrzucić angielski, to ja bym wyrzuciła angielski, ale generalnie mi naprawdę tutaj to nie przeszkadza specjalnie. No i co? Podsumowanie. Jaki mamy w tym roku poziom polskich preselekcji? Powiem szczerze, że ja nie widzę tutaj jakiegoś szału. Nie widzę jakiejś zmiany, żeby ten poziom drastycznie poszedł w górę. Nie jest też tragicznie. Ja się cieszę bardzo z tego, że zwrócono uwagę na różnorodność tych utworów i faktycznie jest w czym wybierać. Mamy masę gatunków, stylów, wykonawców, którzy totalnie się od siebie różnią. I to jest bardzo duży plus, jeśli chodzi o polskie preselekcje. Ale żeby było jakoś lepiej niż w ostatnich latach, kiedy te preselekcje się nam zdarzały, to też ja tej zmiany jakiejś dużej nie czuję. Słyszałam, że przynajmniej teraz wstępnie gdzieś tam TVP zaczyna się interesować też tym, co fani zmieniliby w tych preselekcjach. Padają jakieś pytania o to, co można jeszcze ulepszyć. Cieszę się, że ktoś chociaż odrobinkę próbuje gdzieś to ruszyć, żeby to troszkę poprawić. No i co? Kto wygra te preselekcje? Jak myślicie? Ja myślę i ja chciałabym, żeby to była Justyna Steczkowska. I taki jest też mój typ, ale musimy wziąć pod uwagę kilka scenariuszy. No bo wiadomo, Justyna ma największy hype na swoją piosenkę. Ma wieloletnią rozpoznawalność w branży muzycznej w Polsce. Jest bardzo znaną artystką, ale w ostatnich tygodniach pojawił się spory szał właśnie na te lusterka. To zainteresowanie nimi też jest naprawdę spore. Czy będzie to miało przełożenie na wynik? Ciężko mi powiedzieć, ale na pewno im to nie zaszkodzi. Ale jest jeszcze jeden scenariusz, bo musimy wziąć pod uwagę, że zarówno Gaja, jak i lusterka, pomimo że to są zupełnie dwa różne od siebie utwory, to oba są dosyć specyficzne i takie skierowane na konkretnego odbiorcę, one mogą po prostu nie podpasować każdemu. Mogą być osoby, które będą wolały jakąś taką propozycję bardziej uniwersalną, bardziej bezpieczną i do tej grupy osób ani lusterka, ani Gaja może nie przemówić. I gdybym ja miała obstawiać, kto ma na tyle bezpieczną i uniwersalną, poprawną piosenkę pop, która mogłaby przemówić do takich odbiorców wolących takie neutralne klimaty, no to myślę, że chyba przychodzi mi na myśl właśnie Dominik Dudek. Raczej to jest dosyć mało prawdopodobne, żeby to się zdarzyło, ponieważ tutaj w tym roku mamy 100% televotingu, nie mamy w ogóle jury. Wydaje mi się, że mimo wszystko Polacy byliby w stanie wybrać właśnie nawet jakąś taką bardziej ryzykowną piosenkę, ale no trzeba brać pod uwagę, że w Polsce może wydarzyć się jajo i nie takie rzeczy już widzieliśmy, dlatego ja zostawiam to gdzieś otwarte. Stawiam najbardziej na Justynę. Zdecydowanie jestem niemal pewna, że ona ma największe szanse na wygraną, ale furtkę zostawiam jeszcze uchyloną. No cóż, wszystko okaże się 14 lutego, a ja tymczasem chcę Wam podziękować za to, że dooglądaliście ten filmik do końca.
Dziękuję Wam już z góry za wszystkie interakcje. Bardzo Was mocno zachęcam do tego, żebyście zostawili łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, żebyście podzielili się opiniami na temat tego filmu, na temat polskich preselekcji, a ja się już z Wami żegnam. Możecie się lada moment spodziewać filmiku na temat piosenki Luksemburga, ponieważ będzie ona lada moment wybrana. Być może w momencie publikacji tego filmiku właśnie jest wybierana. W każdym razie widzimy się lada moment.